Witaj. Dzisiaj porozmawiamy o trójkącie dramatycznym. Trójkąt dramatyczny to jedna z trzech ról: oprawcy, ofiary albo zbawiciela. Jeżeli masz problem z byciem w którejś z tych ról, jeżeli nie wiesz, czy masz z tym problem i podejrzewasz, że może jesteś stale uwikłany w którąś z wymienionych tu ról, to wideo jest dla Ciebie. Nazywam się Izabela Kopaniszyn, jestem założycielką projektu Master Your Life, doktorem socjologii, psychologiem transpersonalnym, coachem relacji i pasjonatką świadomości. Zapraszam Cię do wspólnej podróży po trójkącie dramatycznym. Zacznijmy od roli najbardziej oczywistej, roli ofiary. Ta rola jest bardzo szeroko i mocno promowana przez kulturę, przez społeczeństwo, przez filmy. Rolę ofiary zwykle utożsamiamy z kimś dobrym, z kimś niewinnym, bezbronnym, kto padł ofiarą. Tyle tylko, że bardzo ważne jest, aby umieć rozróżnić status ofiary, kiedy na przykład okradziono Cię w sklepie, zabrano Ci portfel, to masz status ofiary, i tożsamość ofiary, czyli wybór unikania odpowiedzialności, bo dokładnie tym będzie kontynuowana przez całe życie i pielęgnowana tożsamość ofiary. Ofiara, która ma przyklejone swoje ja, swoje ego do bycia ofiarą, równa się bycia tą dobrą, będzie miała tendencję do winienia za wszystko innych, a zwłaszcza tego, kto stanął w miejscu oprawcy. I oprawca niejako z tej perspektywy stawia się do roli. On służy ofierze w tym, aby być tym złym na rzecz tego dobrego. Ofiara zazwyczaj charakteryzuje się tym, że nie chce wyjść ze swojej roli, nie chce przyjąć żadnej pomocy, nie chce słyszeć nawet o tym, że może być lepiej, może być inaczej, ponieważ niebycie ofiarą kojarzy jej się z katastrofą, kojarzy jej się ze zniesieniem jej statusu, powiedzmy brutalnie, świętej krowy. Oprawca to z kolei osoba, która mówi: okej, nazywajcie mnie tym złym, ale będę miał moc, będę miał wpływ. Ja wybieram rozdawać karty. Ja wybieram być tym, kto kładzie te karty na stół i mówi: haha, widzisz, wygrywam, znowu wygrywam, ofiaro, na Twojej naiwności, na Twojej dobroduszności, na Twojej niechęci do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Chcesz winić mnie? Okej, wiń mnie. Będę tym jokerem. Będę tym, kto gra na Tobie, kto gra Tobą i kto ustawia Cię w Twoim życiu. Może Ciebie, Twoją całą rodzinę. Bardzo często taki podział ról klasyczny, jak ofiara matka, oprawca ojciec i w tym wszystkim dzieci, które w różny sposób wchodzą bądź to w rolę współofiar, bądź to najczęściej zbawicieli, bądź też czasami również w rolę oprawców. To właśnie tradycyjny, taki klasyczny układ, w którym gra się w tę grę, gra się w tę rolę, ale bardzo ważną rzeczą jest tutaj wiedzieć, że w trójkącie dramatycznym wszyscy wspierają tę grę właśnie. Wszyscy wspierają się nawzajem, pomagają sobie nawzajem być dokładnie tym, kim są i nie wychodzić ze sztywno zdefiniowanych ról. I teraz załóżmy, że taka niedojrzała emocjonalnie matka, dziecko tak naprawdę wewnętrznie, emocjonalnie i mentalnie jest w tej tożsamości ofiary, pielęgnuje ją. Budzi się z nią i z nią zasypia i wierzy, że przez to jest dobra, że na przykład Bóg da jej kiedyś zbawienie w niebie, albo że będzie dla dzieci wzorem chrześcijańskiej pokory i dobroci, albo że po prostu tak się zachowują wszyscy przyzwoici ludzie. Załóżmy, że ona bierze na siebie ten krzyż, ten ciężar, daje sobie dopinać kolejne wagoniki z węglem i nie robi absolutnie niczego, żeby pokazać swoją moc, aby wykorzystać moc, którą ma. Oddaje całą moc oprawcy, czyli katowi. W tej sytuacji dziecko będzie automatycznie w swoim naiwnym, dziecięcym rozumowaniu widziało to rozróżnienie, sztuczne zresztą, w ramach którego albo jesteś zły i dysponujesz mocą, albo jesteś dobry i dysponujesz niewinnością. I w zależności od predyspozycji dziecka, od jego charakteru, od jego enneagramu, od jego różnych doświadczeń, to dziecko musi się opowiedzieć. Albo jesteś jak ojciec, albo jesteś jak matka, albo próbujesz mediować, próbujesz pośredniczyć, próbujesz rozwiązywać problemy matki, czyli stajesz się zbawicielem ofiary. Zbawiciel to coś więcej niż współofiara, bo zbawiciel ma przynajmniej iluzję mocy. I bardzo często
Osoby będące w roli ofiar mocno wspierają rolę zbawiciela, zwłaszcza w dzieciach, bo wtedy mają kim się zasłonić, mają kim się wyręczyć, mają komu się zwierzyć. I to jest parentyfikacja dziecka. Jeżeli dziecko jest zbawicielem, jest ono sparentyfikowane. Oczywiście dojrzały rodzic tego nie robi, nie powinien tego robić, bo parentyfikacja jest traumą i to traumą wieloletnią, powtarzającą się, z którą później to dziecko kiedyś będzie musiało sobie poradzić, jeśli ma być zdrowym człowiekiem. No i dlatego, jeżeli widzisz siebie w którejś z tych ról, to wiedz, że trójkąt dramatyczny to po prostu gra. To jest gra ogólnoświatowa, ogólnoludzka. Bardzo wielu ludzi w to gra. I tym samym, jeżeli uda Ci się opuścić którąś z tych ról, to radzę Ci opuścić cały trójkąt dramatyczny, bo tak naprawdę przerzucanie się w trójkącie dramatycznym z roli ofiary do oprawcy i z oprawcy do ofiary i ze zbawiciela do ofiary i ze zbawiciela do oprawcy jest również normą. Tyle tylko, że oficjalna rola jest widziana, a pozostałe role odbywają się za kulisami, czyli w bardziej podświadomej strefie. Ale w każdej ofierze jest oprawca, tak samo jak w każdym oprawcy jest ofiara. I oprawcy, powszechnie to wiadomo, chociażby z kryminologii, zazwyczaj uważają, że A, byli sprowokowani, B, ofiara sama tego chciała, C, nie broniła się i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma tu dobrych i złych. Jedyne dobro to wyjście z całego trójkąta, a ściślej wejście w jego centrum, stanięcie w punkcie braku gry, czyli w tym oku cyklonu, w oku trójkąta i zobacz, dlaczego taki symbol. Jak kiedyś widziałeś jednodolarówkę, to na pewno zauważyłeś, że jest to oko w trójkącie. To oko w trójkącie pojawia się jako symbol masonerii i bardzo wielu innych przekazów hermetycznych. Nie przypadkiem, bo to jest miejsce, w którym widzisz wszystkie gry, ale sam nie jesteś ich częścią. Także pamiętaj, że mamy 3 role w trójkącie dramatycznym, a Ty, jeżeli nie chcesz być w swoim życiu dramatyczny i wciąż powtarzać jak chomik w swoim kółeczku jednej i tej samej dramy i wciąż zbawiać ofiary, która Ci się zbawić nie da, lub wciąż brać na siebie rolę tego złego i nie być docenianym i nie być widzianym w swojej na przykład trosce i dobroci, lub wciąż być ofiarą i również nie być rehabilitowaną w oczach dzieci czy innych osób i wciąż być nadużywaną, wykorzystywaną, potrzebujesz wejść w to centrum, widzieć każdą z ról i nie dać się wciągnąć. A jak będziesz to mógł zrobić? Po prostu obserwuj. Chodź po świecie, miej oczy szeroko otwarte i obserwuj, jak ludzie grają w trójkąt dramatyczny. Przyswój sobie dobrze skrypty, czyli role sceniczne tych postaci i zacznij to obserwować, ale nie angażuj się. Nie wchodź w żadną z tych dram. Zobaczysz, jaka wolność się za tym kryje. Dziękuję, że jesteś ze mną i zapraszam Cię, aby dowiedzieć się więcej o sobie, o swoich grach na nasze warsztaty, na Combo Intensive w Portugalii w Czasy z rozwojem osobistym i inne eventy, które organizujemy, a o których informacje znajdziesz w kalendarzu na stronie Master Your Life. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!